Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu historycznego. W tym roku mija dokładnie 1000 lat od momentu, gdy księstwo Polan za sprawą pierwszych Piastów stało się królestwem. To wydarzenie potwierdziło znaczenie niezależności i suwerenności młodego państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Przyjmuje się, że koronacja Chrobrego miała miejsce 18 kwietnia 1025 roku. To wydarzenie, choć owiane pewnymi niejasnościami, miało ogromne znaczenie polityczne, religijne i kulturowe. Zanim przejdziemy do samej ceremonii koronacyjnej, warto cofnąć się o kilkadziesiąt lat i przyjrzeć się kontekstowi, w którym żył Bolesław Chrobry. Polska w początkach drugiej połowy X wieku była młodym państwem ukształtowanym przez dynastię Piastów. Po zjednoczeniu ziem przez pierwszych władców Polska stopniowo umacniała się na arenie międzynarodowej. Bolesław Chrobry, syn Mieszka I, objął władzę już jako książę dzięki serii zwycięstw militarnych oraz zręcznej polityce zagranicznej doprowadził kraj do rozwoju terytorialnego i umocnienia pozycji na arenie międzynarodowej. Bolesław Chrobry przez 16 lat toczył wojnę z Henrykiem II, późniejszym cesarzem. Jego wyprawa na Kijów w 1018 roku zakończyła się zdobyciem miasta, była spektakularnym dowodem jego siły i determinacji. To właśnie wtedy narodziła się legenda Szczerbca, miecza koronacyjnego Piastów. Według podania Chrobry, wjeżdżając konno do miasta, uderzył nim w bramę kijowską, symbolicznie oznajmiając swoje zwycięstwo. Średniowieczna Europa była areną złożonych relacji między państwami, gdzie rola Kościoła katolickiego miała ogromne znaczenie. Uznanie sakralne władzy, szczególnie poprzez koronację, nadawało legitymację zarówno w oczach poddanych, jak i międzynarodowej sceny politycznej. W tamtych czasach koronacja nie była jedynie ceremonią symboliczną, ale aktem politycznym, który miał na celu potwierdzenie niepodległości i suwerenności państwa. Polska, pragnąc być traktowana na równi z innymi europejskimi królestwami, musiała uzyskać akceptację Kościoła, a tym samym sakralną legitymizację władzy. Bolesław Chrobry nie został królem przypadkowo. Jego droga do koronacji była usłana zarówno sukcesami militarnymi, jak i zręczną dyplomacją. Jego polityka była ukierunkowana na zabezpieczenie granic i umocnienia pozycji Polski w regionie. Jednym z kluczowych elementów tej drogi była budowa sojuszu z Kościołem. Po setkach lat obecności misjonarzy i nawracania ludności rola duchowieństwa w życiu politycznym państwa była nie do przecenienia. Bolesław doskonale zdawał sobie sprawę, że koronacja, oficjalne przyjęcie tytułu króla, wymaga poparcia Kościoła. Dlatego też jego relacje z papieżem i przedstawicielami duchowieństwa były niezwykle ważne. Historycy podkreślają, że Bolesław starał się wykorzystać symbolikę chrześcijańską, by pokazać, że jego władza pochodzi nie tylko z dziedzictwa rodowego, ale również z boskiego powołania. Jego działania miały na celu stworzenie wizerunku władcy obdarzonego nie tylko siłą militarną, ale i błogosławieństwem niebiańskim. W miarę jak Bolesław umacniał swoją władzę i rozszerzał granice swojego państwa, coraz bardziej rosło zapotrzebowanie na formalne potwierdzenie jego pozycji. Symbolicznego aktu uznania królewskiej godności Bolesława Chrobrego dokonał już cesarz Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Jednak jego przedwczesna śmierć w 1002 roku przekreśliła plany polityczne związane z Polską. Jego następca Henryk II był otwartym wrogiem Chrobrego, a dopiero jego śmierć w 1024 roku otworzyła drogę do koronacji zarówno dla Bolesława Chrobrego, jak i jego syna Mieszka II. Pod koniec życia Bolesław postanowił uczynić ostateczny krok – koronować się na króla, co miało na celu wpisanie Polski do grona uznanych monarchii europejskich.
Po śmierci swojego długoletniego wroga cesarza Henryka II w 1024 roku oraz niemal równoczesnym zgonie papieża Benedykta VIII Bolesław Chrobry zręcznie wykorzystał polityczną niepewność w Europie. Najprawdopodobniej nie czekając na zgodę ich następców, doprowadził do swojej koronacji i namaszczenia, które były ukoronowaniem jego wieloletnich starań. Ceremonii tej dopełnił zaledwie kilka tygodni przed własną śmiercią 17 czerwca 1025 roku. Przechodząc do sedna dzisiejszego tematu, przyjrzyjmy się samej ceremonii koronacyjnej. Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku to wydarzenie, które budzi do dziś wiele dyskusji wśród historyków. Nie zawsze mamy bowiem dostęp do jednoznacznych, współczesnych relacji z tego wydarzenia. Tradycyjnie przyjmuje się, że ceremonia odbyła się w Gnieźnie, ówczesnym centrum religijnym Polski, gdzie znajdowała się ważna katedra oraz relikwie świętych, co czyniło to miejsce idealnym do przyjęcia królewskiego tytułu. Gniezno jako symbol chrześcijańskiej Polski było miejscem, gdzie spotykały się duchowość i władza świecka. W samym sercu ceremonii mogły znaleźć się takie elementy jak użycie sakralnych insygniów, korony, berła oraz innych symboli królewskich, które miały podkreślić boskie pochodzenie władzy Bolesława. Istotną rolę mogła również odegrać obecność papalnego legata, który miał za zadanie udzielić błogosławieństwa i potwierdzić prawo Bolesława do noszenia królewskiej korony. Niektórzy badacze sugerują, że ceremonia mogła być wzorowana na wzorcach znanych z innych państw chrześcijańskich, gdzie koronacja była nie tylko aktem symbolicznym, ale także publicznym oświadczeniem suwerenności i niezależności. Warto podkreślić, że koronacja w średniowieczu nie była jedynie uroczystością religijną. Była to także starannie przygotowana manifestacja polityczna. Obrzędy, recytacje, modlitwy, procesje i obecność licznych dostojników miały na celu nie tylko uhonorowanie władcy, ale również przekazanie przesłania o jedności państwa oraz jego niezależności od zagranicznych wpływów. Był to moment, w którym Polska na arenie międzynarodowej przestała być traktowana jako prowincja, a zaczęła być postrzegana jako równoprawny gracz wśród europejskiej monarchii. Jakie więc znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego? Przede wszystkim potwierdziła ona niezależność i suwerenność Polski. Nadanie tytułu króla nie tylko wzmocniło autorytet samego władcy, ale również umożliwiło mu prowadzenie bardziej zdecydowanej polityki zagranicznej. Dzięki koronacji Polska zaczęła być postrzegana przez inne państwa europejskie jako równoprawny partner, a nie jedynie jako region zarządzany przez księcia. W świecie, w którym religia przenikała każdy aspekt życia, akceptacja Kościoła dla władzy świeckiej była niemal równoznaczna z uzyskaniem boskiego błogosławieństwa. Wizerunek Bolesława jako władcy obdarzonego boską opieką umacniał jego pozycję zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Uznanie sakralne dawało pewność, że decyzja podejmowana przez króla była zgodna z wolą Boga, co dodatkowo umacniało jego autorytet w oczach poddanych. Należy jednak pamiętać, że koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się w 1025 roku, w roku jego śmierci. Oznaczało to, że choć akt ten miał ogromne znaczenie symboliczne i polityczne, sam władca nie mógł długo korzystać z pełni królewskich prerogatyw. Niemniej jednak koronacja zapoczątkowała tradycję królewską w Polsce, która miała ogromny wpływ na kolejne stulecia jej historii. Musimy także pamiętać, że w roku 2025 obchodzimy 1000. rocznicę podwójnej koronacji. W grudniu tegoż roku 1025 syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II Lambert, po śmierci ojca także koronował się na króla Polski. W efekcie pierwsza koronacja stała się punktem odniesienia do kolejnych pokoleń władców, którzy starali się budować autorytet na wzór jego osiągnięć. Polska dzięki temu wydarzeniu weszła w grono państw uznawanych za królestwa,
co miało długofalowe konsekwencje dla jej pozycji w Europie. Podsumowując, koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku to wydarzenie, które na trwale wpisało się w historię Polski. Była ona nie tylko aktem symbolicznym, ale również wyrazem politycznej ambicji i dążenia do uzyskania uznania międzynarodowego. Choć szczegóły samej ceremonii pozostają częściowo zagadką, to jednak jej znaczenie jako moment, w którym Polska została oficjalnie wpisana do grona europejskich królestw, jest nie do przecenienia. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i wspólnie cofnęliśmy się do czasów, gdy w Gnieźnie rozbrzmiewały modlitwy, a naród budził się do nowej ery. Mam nadzieję, że ta opowieść zainspirowała Was do dalszych poszukiwań i refleksji nad historią naszej ojczyzny. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.